Szanowny panie generale Williams, panie generale Kolaszewski, panie generale Mika, panowie generałowie, dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych, panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, panie i panowie żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Stanów Zjednoczonych. Byliśmy przed chwilą świadkami bardzo ważnego zdarzenia, dlatego że jest to zdarzenie symboliczne, pokazuje bardzo silne, bardzo ścisłe relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Te relacje są bardzo mocno osadzone w historii obu naszych państw. Honored guests, General Williams, General Kolaszewski, General Mika, generals, commanders of the U.S. troops, soldiers of the Polish Army, and soldiers of the U.S. troops. Today, we are witnesses of a very solemn event, which is very symbolic because it shows our strong relations between Poland and the US, which are strongly rooted in the history of both our nations. Bliskie relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. Te relacje, jak powiedziałem, są osadzone w głębokiej historii, a jednym z symboli tych relacji jest postać Tadeusza Kościuszki, bohatera dwóch narodów, narodu polskiego i narodu amerykańskiego. As I have said, the relations between Poland and the US are one of the pillars of the security of our country and of all the countries of the North Atlantic Alliance, especially here on the eastern flank of NATO. It is very important that these relations are rooted in our history, and one of the symbols of our history is the hero of our two nations, Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko mówił: na głos ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy zniknąć powinny. I tak się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich. Kiedy Stany Zjednoczone zostały dotknięte epidemią, wtedy misja polskich żołnierzy wojskowych poleciała do Illinois. Jest z nami dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois, dlatego że w tym stanie żyje najwięcej Amerykanów polskiego pochodzenia, dlatego że te relacje między Polską a stanem Illinois są najściślejsze. Ale wtedy, kiedy rozgorzała wojna za naszą wschodnią granicą, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, zwiększyła się liczebnie obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. A więc jesteśmy solidarni wobec siebie, wspieramy się, odrzucamy te zastanowienia i te względy wtedy, kiedy jest taka potrzeba. To the voice of your mother country, you should put aside any reflection, any considerations. It should all vanish. This is what Tadeusz Kościuszko used to say. And in our Polish-American relations, we can strongly see it. During the epidemic, our soldiers went with a mission to Illinois, and for this reason, the commander from Illinois is here with us. Also in Illinois, there's the greatest number of Americans of Polish origin, also for the sake of our history. And when the war started, initiated by Russia on our eastern border against Ukraine, also the number of the American troops in Poland grew, and it shows the solidarity between our nations. It shows that we put aside any considerations, any thinking, any reflection when it comes to the security.
W naszej historii bardzo ważną postacią jest prezydent Ronald Reagan, gdyż Stany Zjednoczone doprowadziły do tego, że zniknęło pod koniec lat 80. imperium zła. Dzięki prezydentowi Reaganowi, ale także z dużym udziałem papieża Polaka, dziś świętego Jana Pawła II, imperium zła przestało istnieć. Dziś jesteśmy świadkami próby odtworzenia tego imperium zła przez władców Kremla, dzisiejszych władców Kremla. I jesteśmy o tym przekonani, że na zasadzie współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także na zasadzie bliskiej współpracy polsko-amerykańskiej wszelakie próby odtwarzania imperium zła się nie powiodą. In our history, Ronald Reagan played a very important role. This was him and also John Paul II, our Polish Pope, who contributed to the vanishing of the empire of evil. Thanks to these two persons, the empire of evil ceased to exist. Today we see an attempt to rebuild, restate this empire of evil by the Kremlin's power. But thanks to NATO, thanks to our Polish-American relations, we can be sure that this attempt will be in vain. Naszym zadaniem jest wzmacnianie relacji poprzez budowę interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi. Dlatego tak bardzo cenimy obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi. Bardzo cenimy obecność wysuniętego elementu dowództwa V Korpusu US Army tu właśnie w Poznaniu, gdyż to stąd z Poznania V Korpus dowodzi siłami amerykańskimi w Europie, a więc przygotowuje plany operacyjne, koordynuje działania wojskowe, których celem jest odstraszenie agresora, których celem jest wzmocnienie wartości obronnych sił sojuszniczych. And the task of these corps here in Poznań is, and also the presence of the U.S. troops in Poland, is the consolidation, strengthening of the relations within the interoperability between our armed forces. And for this reason, we value the presence of the forward deployed 5th Corps here, which commands from this place in Europe. Also, it creates all operational plans and plays a role of deterrence of our aggressors. And it's true for all the NATO forces. Naszym zadaniem jest także rozwój polskich sił zbrojnych, co konsekwentnie realizujemy poprzez zwiększenie liczebne Wojska Polskiego, poprzez modernizację uzbrojenia Wojska Polskiego. Celem jest również to, żeby broń, jaką posiadają żołnierze Wojska Polskiego, była jak najbardziej zbliżona do broni posiadanej przez żołnierzy wojsk amerykańskich. To jest właśnie najważniejsze w budowie tej interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi. Także bardzo cieszymy się z tego, że już pierwsze elementy systemu Patriot są w Polsce. Oczekujemy z niecierpliwością dostarczenia zakupionych rakiet HIMARS, F-35, najnowocześniejszych samolotów na świecie i czołgów Abrams. I tu szczególnie dziękuję dowództwu US Army za wsparcie w tym procesie. Żołnierze Wojska Polskiego będą w posiadaniu tych najnowocześniejszych, najlepszych na świecie czołgów. Our task is to develop the Polish armed forces. We have made it to increase the number of Polish soldiers. We are also aiming at modernization
of our weapons. And this is our goal, that our weapon would be close to the weapons that the U.S. troops have. And also this is the most important goal in building of this interoperability between our armed forces. And the first elements of the Patriot systems are already in Poland. We are waiting for HIMARS, for F-35, which are the most modern planes, and also for Abrams tanks. I would like to extend my thanks to the US Army Commandment for this equipment. Ważnymi takimi historycznymi wydarzeniami na mapie zwiększania relacji, wzmacniania relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest podpisanie prawie 2 lata temu umowy dotyczącej wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To było wydarzenie też symboliczne, dlatego że ta umowa została podpisana 15 sierpnia 2020 roku, a więc w stulecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, kiedy żołnierze Wojska Polskiego zatrzymali nawałnicę bolszewicką, która szła na Europę. I drugim takim ważnym wydarzeniem jest wydarzenie sprzed miesiąca, kiedy to prezydent Biden podczas szczytu NATO w Madrycie zapowiedział stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, właśnie stałą obecność żołnierzy z wysuniętego dowództwa V Korpusu US Army. So this is an important historical event which also strengthens the relations between our countries. Such an event took place also 2 years ago when the agreement was signed between Poland and the US, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, which provided the basis for implementing jointly agreed projects. And also another great event, historical event, took place on the 15th of August 2020. It was the anniversary of 100 years from the Battle of Warsaw, when the Bolshevik wave was stopped by our troops. And another event, when during the NATO summit in Madrid, President Biden decided that within NATO, the US troops will be permanently present in Poland within the forward deployment. Szczególnie właśnie ta zmiana polegająca na przekształceniu rotacyjnej obecności w stałą obecność elementów dowództwa V Korpusu US Army jest ważna dla nas. Miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczenia w rozmowach między prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Joe Bidenem podczas wizyty prezydenta Bidena w Warszawie też w tym roku. Wielokrotnie na ten temat rozmawiałem również z sekretarzem Lloydem Austinem. To jest ważna decyzja, to jest przełomowa decyzja. Jesteśmy za to władzom Stanów Zjednoczonych wdzięczni. This is a very important change, the change from the rotational presence into a permanent presence of the element of the 5th Corps of the US Army in Poland. I had a privilege to participate in the negotiations between our President Andrzej Duda and President of the US Joe Biden in Warsaw this year. And also many a time did I participate in such negotiations also with Lloyd Austin. This was a very important decision, and we are very thankful
for it to the US authorities. And I would like to say directly a few words to US soldiers. First of all, I would like to thank you for your everyday service here on the Polish soil. Thank you very much for your presence today. General Williams, thank you very much. I appreciate this. General Kolaszewski especially, thank you very much for your personal commitment in process of strengthening relations between our countries. And generals, thank you very much for your service here in Poland. Especially, I would like to welcome the presence of commander of Illinois National Guard. We appreciate relations between our military. So, soldiers, thank you very much for your service here, shoulder to shoulder with Polish soldiers, and I'm sure that we are stronger together. Thank you. Chciałbym zwrócić się tutaj bezpośrednio do żołnierzy amerykańskich. Chciałbym podziękować Wam za Waszą służbę tutaj na polskiej ziemi, za obecność. Chciałbym podziękować panu generałowi Williamsowi, panu generałowi Kolaszewskiemu za zaangażowanie we wzmocnienie relacji pomiędzy naszymi narodami. Szczególne podziękowania również kieruję do pana dowódcy Gwardii Narodowej Illinois. Bardzo dziękuję za służbę ramię w ramię z naszymi żołnierzami. Razem silniejsi. Dziękuję panie premierze. Thank you, Prime Minister. O zabranie głosu proszę pana generała Daryla S. Williamsa, dowódcę Armii Amerykańskiej w Europie i Afryce. I would ask General Daryl S. Williams, US Army Europe and Africa Commanding General, to take the floor. Dzień dobry! Minister. Okay, I'm done. Minister, thank you very much for this great invitation to be here. Mr. Lawton, good to see you, sir. General Mika, my good friend, longtime friend. General Kolaszewski, good to see you again. General Womack, General Boyd. I'd like to start where the minister just left off, and that's the soldiers who will breathe life into this headquarters here. Standing shoulder to shoulder, as the minister said, Polish, American, in a clear and unambiguous signal to any enemy. Chciałbym zacząć tam, gdzie zakończył pan premier. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Bardzo dziękuję za obecność panów generałów, pana generała Miki, pana generała Kolaszewskiego i pozostałych oficerów. Myślę, że to jest prawda, co zostało powiedziane. To właśnie żołnierze tchną życie, stając ramię w ramię w tę jednostkę w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. Ta współpraca jest wyraźnym sygnałem dla wszelkiego wroga. Minister, thank you for the opportunity. There's strength in these words. Many of you may know my last job was as the superintendent of the preeminent leadership institute in the world, the United States Military Academy. I rzeczywiście w tych słowach tkwi siła. Niektórzy z Was nie wiedzą, że byłem dyrektorem administracyjnym w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni wojskowych świata w West Point. And every day on West Point, if you visited West Point, we have a monument dedicated to General Kościuszko. And every day, American soldiers who will one day be here in your great country, standing shoulder to shoulder with you, they run past this statue. I ci, którzy odwiedzili naszą akademię, wiedzą, że stoi tam pomnik generała Kościuszki. I tak samo ci żołnierze, którzy będą tutaj, w tym kampie, w tej bazie, będą przechodzić koło tej tablicy. They are motivated, they are inspired, they look forward to joining
shoulder to shoulder with Polish soldiers in the future here in the beautiful country of Poland. And I lead the way every day in my last job there. Oni są zmotywowani i będą zainspirowani tą postacią. I właśnie tę drogę należy im wskazać. So I'd like to say in conclusion before I turn it over to my good friend General Mika, we are ready. We stand ready with you. We aren't leaving. And here I look forward to the life that will be breathed into all of these buildings. Because at the end of the day, soldiering on the land is an affair of the heart and passion. Dlatego chciałbym zapewnić, że jesteśmy gotowi tutaj, stojąc ramię w ramię z wami. Nigdzie nie odchodzimy. Jesteśmy tutaj z pełnym zaangażowaniem i pasją. The heart of the Polish soldier is strong. The heart of the US soldier is strong. Together, they cannot be defeated. Serce żołnierza polskiego jest silne. Serce żołnierza amerykańskiego jest silne i razem są niepokonani. Dziękuję. Dziękuję panie generale. Thank you, Mr. General. O zabranie głosu proszę pana generała broni Johna Kolaszewskiego, dowódcę V Korpusu Armii USA. I would ask Lieutenant General John Kolaszewski, 5th Corps Commanding General, to take the floor. Dzień dobry, Minister Blaszczak, Generals Williams and Mika, my deputy Dave Womack, and your state partner from the state of Illinois, Brigadier General Boyd, welcome. To show you the premium that we put on this event today and how important it is for the U.S. Army, I've also got the 1st Infantry Division Commanding General here and his Command Sergeant Major, John Meyer, Major General John Meyer, and Command Sergeant Major Molinex. I've got my Command Sergeant Major Ray Harris that's back there. And I've got, and this is kind of poignant for today, I've got my Deputy Commanding General for Interoperability, Major General Adam Yokes, who is no stranger to the Polish Army. I want you to look at him closely, because if you look that way, you will see his brother is the conductor of today's ceremony in the band. A family affair, as General Williams highlighted. Thanks, Adam. It truly is an honor to be here today with you as we honor General Thaddeus Kościuszko and the legacy of the Polish-American partnership, which he helped begin. Panie premierze, szanowni państwo, generałowie, generale Williamsie, generałowie Armii Polskiej, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że bardzo duże znaczenie przywiązujemy do tego doniosłego wydarzenia. Jest tutaj z nami szereg oficerów z Armii Stanów Zjednoczonych. Jest z nami dowódca 1. Dywizji Piechoty, pan John Meyer, jest Ray Harris, tutaj wskazuję na niego. Również osoba, która odpowiada za interoperacyjność, Adam Yokes. Myślę, że on i tutaj jest również bardzo dobrze znany. I jeżeli popatrzymy w drugą stronę, jego brat gra w orkiestrze po drugiej stronie. Także jest tutaj cała rodzina. Pragnę powitać wszystkich i powiedzieć, że jest to zaszczyt być dzisiaj tutaj z Państwem, gdy czcimy generała Tadeusza Kościuszkę i dziedzictwo polsko-amerykańskiego partnerstwa, które pomógł on zapoczątkować. This relationship between our nations is also a friendship between our people. It is long-standing, based on shared values
and solemn commitments. 25 years ago, this month, in July 1997, U.S. President Bill Clinton spoke in Warsaw 2 days after Poland was formally invited to join NATO. In his remarks, he repeated a pledge he had made to the Polish people. Nitso was bez vos. Nothing about you without you. Ta relacja między naszymi państwami jest również przyjaźnią między naszymi narodami. Jest ona długotrwała, oparta na wspólnych wartościach i uroczystych zobowiązaniach. 25 lat temu, w tym samym miesiącu, w lipcu 1997 roku, prezydent USA Bill Clinton przemawiał w Warszawie 2 dni po tym, jak Polska została formalnie zaproszona do NATO. W swoich uwagach powtórzył on przyrzeczenie, które złożył narodowi polskiemu. Nic o was bez was. Wskazuje to na sedno naszej zbiorowej obrony i podstawową zasadę sojuszu NATO. And as soldiers like us and diplomats like Mr. Lawton from the U.S. Embassy know, that is very, very powerful. I żołnierze tacy jak my, jak również dyplomaci tacy jak pan Lawton wiedzą, że to znaczy ogromnie dużo. It points to the heart of our collective defense and the core principle of the NATO alliance. An attack on one is an attack on all. When those words were spoken, it was at the twilight of the 20th century and pointed to a 21st century in which we would face further challenges together. Wskazuje to na sedno naszej zbiorowej obrony i podstawową zasadę sojuszu NATO. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. Kiedy te słowa zostały wypowiedziane, było to u schyłku XX wieku i słowa te wskazywały na wiek XXI, w którym będziemy wspólnie stawiać czoła przyszłym wyzwaniom. Today, with this naming ceremony, we pay tribute to a man who helped give birth not only to the critical relationship between our countries, but to American freedom itself. Dziś podczas ceremonii nadania nazwy oddajemy hołd człowiekowi, który przyczynił się do powstania nie tylko strategicznie ważnych relacji między naszymi krajami, ale także do powstania samej amerykańskiej wolności. As a matter of fact, General Kościuszko also holds an extra special place in my heart, for it was at the mound named in his honor in Krakow that 5th Corps colors were unfurled in 2020. General Kościuszko arrived to America in the summer of our birth, 1776. He was quickly put to work building forts along the Delaware River. This was a time of greater challenges for the Americans. The cause of liberty looked to be in jeopardy. W rzeczywistości generał Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To właśnie na kopcu nazwanym na jego cześć w Krakowie V Korpus rozwinął swój sztandar w 2020 roku. Generał Kościuszko przybył do Ameryki latem w roku narodzin naszego państwa 1776. Szybko został skierowany do pracy przy budowie fortów wzdłuż rzeki Delaware. Był to czas wielkich wyzwań dla Amerykanów. Sprawa wolności wydawała się być zagrożona. Following a victory at Saratoga, General George Washington would task General Kościuszko with building those fortifications that General Williams mentioned at a bend in the Hudson River known as West Point. The construction of these fortifications would take 2 years, and many still stand today at the United States Military Academy. Po zwycięstwie pod Saratogą generał Jerzy Waszyngton zlecił Kościuszce budowę fortyfikacji w zakolu rzeki Hudson, znanym jako West Point. Budowa tych fortyfikacji trwała 2 lata, a wiele z nich stoi do dziś w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych. And as Minister Blaszczak mentioned,
At the Madrid summit, President Biden recently announced the first permanent stationing of American troops on NATO's eastern flank, deepening the ties between our nations. Never has this been more important than today as we witness Russia's unprovoked aggression in Ukraine. I tak jak powiedział pan premier Błaszczak, prezydent Biden ogłosił podczas szczytu NATO pierwsze stałe stacjonowanie wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, pogłębiając tym samym więzi między naszymi narodami. Nigdy nie było to ważniejsze niż teraz po niesprowokowanej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. And it is altogether fitting that this camp be named for a man who is not only an American hero, but a Polish hero as well. Jest rzeczą właściwą, aby ten kamp, ta baza nosiła nazwisko człowieka, który jest nie tylko bohaterem amerykańskim, ale również bohaterem polskim. At 5th Corps, we are no strangers to Poland. As America's forward deployed corps, 5th Corps stands as a stalwart reminder of the United States' unrelenting commitment to European security. General Kościuszko would be proud to see Americans and Poles working alongside our NATO allies to serve shoulder to shoulder in the strongest and most successful defensive alliance in history. W 5. Korpusie Polska nie jest nam obca. Jako amerykański wysunięty korpus, 5. Korpus przypomina o niesłabnącym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Generał Kościuszko byłby dumny, widząc Amerykanów i Polaków pracujących u boku naszych sojuszników z NATO, służących ramię w ramię w najsilniejszym i najbardziej udanym sojuszu obronnym w historii. America and Poland always stand stronger together. Victory, it will be done. Dziękuję. Ameryka i Polska zawsze razem są silniejsze. Zwycięstwo. To zadanie zostanie wykonane. Dziękuję, panie generale.